Cześć, jestem Witek, fajnie Was widzieć na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem o czymś, czego w Europie już raczej trudno doświadczyć, a mianowicie o tym, jak w maju 2019 roku podczas mojej wycieczki do Nepalu stargowałem na lotnisku cenę biletu lotniczego. Mowa tutaj o takim locie normalnym, rejsowym, samolot, tam numer lotu, wszystko jest. Można sobie podejść i powiedzieć, że za drogo, czy można taniej. Także jeżeli chcecie posłuchać takiej raczej niezbyt europejskiej historii, to dobrze trafiliście, zapraszam. Zacznę może od tego, że parę lat wcześniej, kiedy w listopadzie 2016 roku byliśmy z kolegami na wycieczce w Azerbejdżanie, pojawiła się kwestia tego, że nie za bardzo było wiadomo, jak spędzić przedostatni dzień w Baku, w stolicy. No i sprawdziliśmy sobie, jakie bilety lotnicze można było dostać z Baku na prowincję z jednodniowym wyprzedzeniem. Okazało się, że były bilety do miejscowości Gandża na zachodzie kraju, przy granicy z Karabachem, w zasadzie przy samym froncie azersko-ormiańskim. Bilet kosztował 200 kilkadziesiąt złotych, co no teraz prawdopodobnie już byśmy tam byli w stanie dać. Wtedy wszyscy byliśmy studentami bez pracy, więc na utrzymaniu rodziców. Więc była to raczej cena taka, że no zaporowa, no pozastanawialiśmy się, ale w końcu stanęło na tym, że nie lecimy. A zresztą szkoda było, bo tam w tej Gandży byśmy mieli chyba tylko z 4 czy 4,5 godziny, wliczając to w ogóle do jazdy z i na lotnisko, także no bez sensu. Natomiast dzień wcześniej mieliśmy faktycznie taki plan, żeby nie kupować tych biletów przez internet, tylko wyciągnąć pieniądze z bankomatu, pojechać bez rezerwacji na lotnisko i podejść do okienka, przy którym tam linia lotnicza azerska sprzedawała bilety, położyć im te pieniądze w gotówce na okienku, na ladzie przy kasie i powiedzieć, że następny do Gandży prosimy. To miało być w tym wszystkim takie fajne. No i wtedy tego nie zrealizowaliśmy, ale marzenie pozostało. Niecałe 3 lata później sprawdzałem sobie, jak dostać się z Katmandu do Pokhary, gdzie musiałem się dostać, żeby odbyć zaplanowany przeze mnie trek, czyli zaplanowane przeze mnie chodzenie po górach. Były dwie opcje w gruncie rzeczy. Pierwszą z nich był samolot, który w momencie, kiedy sprawdzałem, kosztował $82, ale leciał 20 czy 25 minut. Natomiast można też było za kilka dolarów, bodajże 5 czy 6, jechać 6 godzin autobusem. Skąd taka różnica? Nepalskie drogi, tak? No Nepal jest jednak krajem nie do końca rozwiniętym, zarobki są bardzo niskie, mało kogo w ogóle stać na samochód przez to, że import samochodów jest obłożony bardzo wysokim podatkiem, w związku z tym tam te biedne Hyundai i20 jeżdżą sobie po tych fatalnych drogach, no i to tam tyle po prostu zajmuje. I nie wiedziałem w sumie, co wybrać. I wy też nie pomogliście. Tak więc, kiedy dzień wcześniej wieczorkiem w hostelu piłem sobie piwko tuż przed pójściem spać, obgadywałem jeszcze z moimi nowymi znajomymi z pokoju, która opcja jest lepsza i z tego co pamiętam, w zasadzie poszedłem spać z myślą, że nie wiem co wybiorę. Rano kiedy wstałem, cena biletu zdążyła już wzrosnąć do $92, no ale to nie była cena, która by mnie wtedy mogła powstrzymać. Jestem freakiem latania, wszystko co się wiąże z lataniem, no to do mnie. I ta cena $92 dotyczyła nie tylko lotów na ten sam dzień, ale wszystkich na dany miesiąc, wszystkich w ogóle jakie dało się kupić. Co znaczyło, że de facto kupienie biletu przez internet nie dawało jakiejkolwiek przewagi, dlatego że po prostu tego samego dnia na lotnisku kupi się bilet za tę samą cenę. Lampka się zapaliła, stare marzenia odżyły, no i postanowiłem, że gotówki mi wystarczy, zamawiam sobie skuterek na lotnisko za tam 3 zł, jadę 30 minut i rzucam pieniądze na ladę i kupuję bilet przy kasie. Jak powiedziałem, tak zrobiłem, ale nie było to takie proste. Kiedy wszedłem bez rezerwacji oczywiście na lotnisko, przyczepił się do mnie jakiś taki dziadunio niewielkiej postury i usiłował sprzedać mi bilet. Ja takim ludziom staram się z definicji opierać, w związku z tym nie zwracałem na niego uwagi. Podszedłem do kolei do stanowisk wszystkich linii lotniczych, które sprzedawały wówczas bilety na trasie z Katmandu do Pokhary i wypytałem o cenę. I to co usłyszałem trochę mnie zaniepokoiło, dlatego że te ceny po pierwsze były różne i najniższa cena jaką usłyszałem to było bodajże $110. Czyli $18 różnicy pomiędzy tym, co można dostać przy kasie, a tym, co było w internecie. Zasmucony stwierdziłem, że no fajnie by było rzucić pieniądze na ladę, ale nie jest to warte płacenia dodatkowo $18,
Więc siadłem na ławeczce, żeby kupić ten bilet spokojnie przez internet i trochę mi było przykro. W tym momencie ten dziadunio, który się do mnie przyczepił, podszedł do mnie oczywiście również do tej ławki i zaczął tam wypytywać, co jest nie tak. No to ja mu powiedziałem, że bez sensu bilet za 110, skoro w internecie można kupić za 92, ja nie dam więcej niż 92. No i już tam odpalałem sobie na komputerze, na telefonie wszystko, żeby ten bilet kupić i w tym momencie dziadek zapytał, czy 92 to jest moja ostateczna cena. No to ja, że w zasadzie, no tak, 92 więcej nie dam, dlaczego miałbym dawać więcej, skoro tyle jest w internecie. Dziadek wyciągnął jakiś tam swój telefon, typu taka Nokia, taka cegła i zadzwonił. Prawdopodobnie zadzwonił do kogoś przy którymś z tych stoisk linii lotniczych, co jest o tyle zabawne, że te stoiska były mniej więcej 10 metrów od nas. Ta cała hala to była może wielkości Biedronki. No i tam chwilę pogadał sobie tam po nepalsku pomruczał i potwierdził mi tę cenę. I zaprosił mnie ze sobą. No więc podszedłem do jednego z tych stoisk, tego, w którym przed chwilą dowiedziałem się, że bilet kosztuje $110. Upewniłem się, że zapłacę 92 i zapłaciłem 92. Także tak wyglądało targowanie biletu lotniczego w Nepalu na lotnisku w Katmandu. Szczerze mówiąc żałuję, że nie wiedziałem wcześniej, że to tak działa. Bym próbował, nie wiem, pewnie 50, no może nie 50, ale pewnie tam 70 by próbował. Zwłaszcza, że kiedy kupiłem ten bilet, to wszedłem z powrotem na stronę tych linii lotniczych i okazało się, że cena wzrosła już do 98, więc moje 92 było de facto nie za bardzo uzasadnione, także można było próbować 80, 70. Cóż, może następnym razem. Jeszcze ciekawostka była taka, że dzień wcześniej spotkałem się na couchsurfingu z nowo poznanym kolegą z Nepalu, który przez całe swoje życie nie opuścił Nepalu i tylko tam chyba ze 2 czy 3 razy był w Indiach. I oglądał moją relację na ten temat na Instagramie. I przeraził się, jak zobaczył, że za ten bilet mam zapłacić $92. Wysłał mi screena tego, że kiedy on wchodzi na stronę tych linii lotniczych, cena wynosi $20. No i faktycznie było tam czarno na białym, czy też nie wiem, zielono na żółtym, już nie pamiętam jakie te linie lotnicze miały tam swoje barwy, że jemu pokazuje $20. Wszedłem dla pewności po raz kolejny i mi znowu pokazywało 98. Zacząłem szukać i okazało się, że to jest po prostu cena dla Nepalczyków oraz Hindusów. Oni płacą $20 za ten przelot. Mimo tego samolot był pusty, na kilkanaście miejsc leciało 7 osób i zgaduję, że wszyscy byli turystami. Tam co do 2 osób może bym się wahał, ale raczej zdecydowana większość to byli turyści, więc nawet ta dramatycznie nieuzasadniona zniżka pod tytułem $20 nie za bardzo przyciąga lokalsów do latania tymi samolotami, dlatego że to jest mimo wszystko, nie wiem, tam nie chcę przekłamać, czy minimalna, czy średnia, ale to jest w dużej mierze tygodniówka statystycznego Nepalczyka. Duża część nepalskiego społeczeństwa pracuje na tyle pieniędzy kilka dni, więc oni zdecydowanie pojadą autobusem, który jedzie 6 czy 7 czy 8 godzin i zapłacą tych tam dolarów 5 czy 6. Niemniej jednak musicie być w Nepalu przygotowani na to, że wiele środków transportu, czy muzeów, czy innych tego typu miejsc, no i zwłaszcza oczywiście jeżeli chodzi o wchodzenie w góry, Europejczycy i ogólnie ludzie spoza Nepalu płacą zdecydowanie więcej, wielokrotnie więcej nieraz niż Nepalczycy. Co do samego lotu muszę przyznać, że spełnił moje oczekiwania. Zapomniałem wspomnieć o tym, że bilet kupowałem 25 minut przed odlotem. Cała ta scenka z targowaniem się to miała miejsce 25 minut przed odlotem, dlatego że wiedziałem, że te samoloty latają tam cały czas, więc też nie przyjechałem tam na żadną określoną godzinę, tylko po prostu wsiadłem sobie na skuterek i pojechałem na lotnisko i kupiłem na pierwszy lepszy, który był akurat za 25 minut. Nie przeszkodziło mi to oczywiście czekać jeszcze parę minut w autobusie lotniskowym, zresztą sam ten autobus to w ogóle też przepiękny był, sami zobaczcie. Bardzo ciekawą częścią tego doświadczenia było też jechanie na zimny łokieć tym autobusem lotniskowym, bo kto by tam zamykał okna w Nepalu w autobusie lotniskowym. Sam samolot był super, jak widzicie kilkanaście osób po jednym miejscu z każdej strony korytarza i na środku tam na końcu jeszcze jedno pomiędzy. Nie da się wyprostować zdecydowanie, mimo tego Nepalczycy zatrudnili na ten lot stewardessę, która w ciągu tych 25 minut, kiedy ten lot trwał, przeszła się, zajęło jej to 30 sekund, nalała każdemu wody i usiadła z powrotem.
Oczywiście przed lotem dostaliśmy jeszcze cukierka i watę do uszu. Także folklor był niesamowity, kokpit nie był zamknięty. Podczas tych 20 paru minut nie wzbiliśmy się na jakąś szczególną wysokość i po prawej stronie było cały czas widać pasmo górskie Himalajów. Tam nie ma żadnego z tych szczytów, które ja znam, a te szczyty, które ja znam, to w gruncie rzeczy są tylko Mount Everest i Annapurna. Nie był to żaden z nich, wszystkie one były wyżej od nas, w związku z tym zgaduję, że nie lecieliśmy zbyt wysoko, może 4 czy 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. No i lotnisko w Pokarze to też mem sam w sobie, bo ono rozmiarami to już w ogóle przypomina prowincjonalny dworzec autobusowy w Polsce, jakieś takie, wiecie, Żukowo koło Kartus, jeżeli tutaj posłużę przykładem mojej własnej rodzinnej miejscowości. Tym przyleciałem. Tu jest chyba Departures, tu jest Arrivals, a tu jest wyjście. No i cóż, nawet się nie opłacało brać taksówki do miasta z tego lotniska, bo do mojego hostelu było pieszo 27. Oczywiście cała historia miała miejsce w maju 2019 roku, dlatego że dawno nigdzie nie byłem. No sami wiecie, co się działo wiosną 2020. Nie miałem zresztą i tak żadnych wycieczek zaplanowanych. Moja następna jest dopiero w listopadzie. Jeżeli nie chcecie jej przegapić, no to postaram się trochę bardziej na bieżąco publikować to, co się tam działo. Mimo tego nie chciałem, żeby mnie cokolwiek powstrzymywało przed nagraniem tych materiałów, czy tego materiału. Już od dosyć dawna o tym myślałem, a już bardzo nie chcę, żeby mnie cokolwiek powstrzymywało, niezależnie od tego, czy to jest fakt, że wycieczka miała miejsce dawno temu, czy to jest fakt, że teraz prawdopodobnie ludzie nie będą chcieli jeździć, więc być może nie będą zainteresowani historiami z wycieczek, a może wręcz przeciwnie, właśnie przez to, że będą jeździć mniej. A nie przeszkadza mi też to, że umiem podłączyć mikrofon, ale nie umiem zintegrować nagrania podczas montażu z tym, co nagrywam, więc mikrofon jest, także widzicie, jestem przygotowany, ale i tak nagranie będzie z telefonu, z tego mikrofonu w telefonie. Kilka następnych będzie o pozostałych przygodach, które mnie spotkały w Nepalu, będzie też kosztorys całej wycieczki, dowiesz się, ile dokładnie ja wydałem i to co do grosza, bo to jest precyzja w moim stylu, jeżeli chodzi o wydatki. Więc jeżeli nie chcesz tego przegapić, no to zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału, tam dzwoneczki, te sprawy. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to zostaw pod nim lajka, to zwłaszcza na początku ma ogromne znaczenie dla rozwoju kanału, bo YouTube sam z siebie nie wie, co kto wrzuca i dopiero po reakcjach użytkowników poznaje, czy warto te treści promować, czy nie. To by mi bardzo pomogło, także zostaw proszę lajka, no i widzimy się w następnym. Cześć!